Siema, witam w takim nietypowym filmie, ponieważ otrzymałem dzisiaj taką oto paczkę od mojego starego znajomego z YouTube. Konkretnie to Michała z kanału Grania. I cóż, dogadaliśmy się w sprawie tej oto paczki, że on mi ją przyśle, w zasadzie wypożyczy, to nie jest żaden prezent, ani też nic od niego nie kupiłem. Więc zajrzyjmy może do tej paczki, otwórzmy ją. Hadouken! Wow! Mamy tutaj całą jego bibliotekę gier na Game Geara. Zapytać. Jest tu przede wszystkim jego konsola Game Gear, która kiedyś dawno temu była moją konsolą, ale to było 10-11 lat temu. Tu jest jeszcze zasilacz do tego Game Geara, żeby nie trzeba było po prostu używać baterii, bo Game Gear jest, jak wiemy, na 6 paluszków. Dobra, otwórzmy go. Tutaj już zapomniałem, jaki on jest wielki. Patrzcie tylko. Na 6 baterii paluszków. Ja cię kręcę. Już zapomniałem, jaki to jest duży sprzęt. Kiedyś ta konsola była moja, ale w 2012 roku wysłałem ją Michałowi. No i teraz on miał już taki mankament z nią, że po prostu przez te lata konsola wyczerpały jej się kondensatory i wymaga po prostu tego, żeby nowe kondensatory jej włożyć, a przy okazji więc będę mu ją naprawiał, po znajomości oczywiście za darmo, a za to też mi wysłał wszystkie swoje gry w ramach przetestowania, żeby mógł po prostu, jak już naprawię, żeby mógł sobie pograć, pobawić się. Ale kurde, zapomniałem, jak ta konsola jest duża, naprawdę. Aż tutaj by chciało się przytoczyć klasyczny cytat. Gapisz mi się na Game Geara? Zerknąłem tylko. Więc no Michał w bardzo kulturalny sposób poprosił mnie po prostu o to, żebym naprawił mu tą konsolę. Co zresztą możecie zobaczyć na materiale wideo. A więc materiał. Słuchaj mnie, kurwa, cieciu pierdolony. Masz mi naprawić tą jebaną konsolę, albo będziesz miał pojechane po majtach, rozumiesz? Normalnie zrobi ci się gorąco w rajtuzach, jak jej nie naprawisz. Więc kurwa, weź to ogarnij i nie jeb się z tym tak, bo się pochlastać można. Dobra, trzymaj się ramy, to się nie postaramy, nie? No, więc nie mogę odmówić takiej prośbie, więc będę go naprawiał. A zobaczmy, co mu tak naprawdę dolega, więc włóżmy jakąś grę, może Colu. Dobra, więc włączmy ten Streets of Rage, podłączmy zasilacz i zobaczmy, o co chodzi tak naprawdę z tą konsolą. Nie no, dźwięk jest. Jest obraz, ale jest bardzo słaby. Zaraz spróbuję wam to pokazać. A gdzie to jest pokaz od od podświetlenia? Powinno być, a tu jest. Okej. Dźwięk jest ok, tak jak słychać. Tylko trochę się rypie obraz. Pod kątami jest źle widoczny. Czyli ewidentnie kondensatory nawaliły. Praktycznie no... pod takim kątem widać dobrze, ale jak się spojrzy pod innym, to obraz zginie. Trzeba patrzeć tylko pod dużym kątem, żeby było cośkolwiek widać tak naprawdę na ekranie. Prawdę mówiąc, jak patrzę przez kamerę, to widzę lepiej niż na żywo. Na żywo widać fatalnie, naprawdę. Więc tak jak to widzę przez kamerę, to jeszcze nie jest źle, ale jak to patrzę na to... Czyli kamera widocznie wyłapuje jakoś ten obraz lepiej niż ludzkie oko. Dobra, no nie da się tak grać. Rzeczywiście, no kondensatory są tutaj do wymiany, więc będziemy pracować zaraz nad naprawą tej oto konsoli. Także Michał, nie martw się. Konsolę będziesz miał zrobioną. Dobra, to wszystko. Idziemy do warsztatu i bierzemy się za naprawę. Dobra, zaczynamy. Trzeba najpierw wykręcić śrubki. Tutaj taką specjalną śrubkę można to zrobić bitem albo jakimiś szczypcami. Tutaj raz, dwa, 3, 4 śrubki i pod klapką jeszcze po śrubce. Jak już wykręcimy te śrubki, zdejmujemy górny panel
Odpinamy. Dobra, można składać. To zobaczcie. Rezor. To chyba ja napisałem, bo wydaje mi się, że to jest moje pismo. Tu jeszcze Sonic Varia 1994.pl, stary nick. Tego właśnie nie potrafię rozszyfrować. Wydaje mi się, że to nie jest moje pismo. No mogę się mylić. Może to jedno i drugie. Ja napisałem, już teraz nie pamiętam. Może Michał sam sobie napisałeś. Jeżeli byś to oglądał, to powiedz, bo ja już nie pamiętam, powiem szczerze. Po tylu latach. No jakoś nie jest zadowalająco jakoś. Chyba te kondensatory, których użyłem, były za stare. Bo ja już kupiłem je kilka lat temu i one leżały u mnie po prostu kilka lat. I może pod wpływem tego po prostu elektrolit w nich już wysechł. Widać obraz. No też szału nie ma generalnie, mi się wydaje. Tragedii też nie ma, ale może spróbujemy to jeszcze poprawić. Zamówiłem nowy zestaw kondensatorów. Wymieniamy kolejny raz. Zobaczymy, czy będzie lepiej. No i dobra, jesteśmy po drugiej wymianie kondensatorów. Pierwsza wymiana to była na kondensatory, które już kilka lat przeleżały u mnie w szufladzie, więc może elektrolit z nich po prostu zasechł i może to spowodowało, że nie były tak dobre. Teraz jesteśmy po drugiej wymianie i zobaczmy, jaki jest efekt końcowy. Najpierw ja spojrzę. Jest jakby lepiej, ale też bez rewelacji, powiem szczerze. Ale teraz przynajmniej jak patrzę na wprost, na ekran, to widzę, nie? Wszystko. Więc może podejdźmy pod kamerę i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. No niestety widać pasy odświeżania, no ale zobaczmy. Podświetlenie też jest dość mocne. Ale spójrzmy tak, prosto patrzymy na ekran. Wtedy jak się patrzyło tak wprost, w linii prostej na ekran, to nie było w ogóle nic widać. Po wymianie kondensatorów, tak jak widać, wszystko widać dobrze. Pod kątami też, tylko że wtedy z góry i z dołu patrząc po prostu światło nam się rozprasza i dlatego nie widać. Patrząc tak z boku, to widać dobrze, ale wtedy patrząc z boku też było ok. Więc tak mniej więcej się prezentuje po wymianie kondensatorów jakość Michałowego Game Geara. Ekran ma tendencję trochę do mrużenia, do mrygania, czy jak to nazwać. Ale to niestety ten ekran miał tak zawsze, odkąd pamiętam, odkąd wysyłałem mu tą konsolę w 2012 czy 2012 roku, to chyba było właśnie w 2012, to już wtedy ten ekran mrygał, mimo że miał nowe kondensatory, więc
to już jest jakby, no może, nie wiem, może to jest do zrobienia, ale to już jest jakby wykracza poza moje zdolności. No tyle ile mogłem, tyle pomogłem, tyle naprawiłem. Wymieniłem kondensatory na, no 2 razy zresztą, jak widzieliście, wymieniłem kondensatory w konsoli. Za drugim razem wymieniłem również kondensatory na zasilaczu, jeśli to można nazwać zasilaczem, czy przetwornicą prądu. W każdym razie, no tam gdzie się podłącza zasilacz, baterię, tam były 3 kondensatory takie duże do wymianki. Więc tak pierwszy, a co jest? Coś się zamuliło. Tak pierwszy level w Sonicu się prezentuje. No jak widać jest fajnie. Można grać z takim ekranem swobodnie i na wprost patrząc widać wszystko bezproblemowo. Więc tak prezentuje się naprawa tej oto konsoli wysłanej mi przez Michała z kanału Granie na Spontanie. Miałem z nią trochę przygód, przepraw, 2 wymiany kondensatorów za nami. No jest, ale no cieszę się, że udało jej przywrócić jej sprawność jako taką. No, do ideału moim zdaniem jeszcze troszkę brakuje, ale jest dużo lepiej. Przede wszystkim można grać patrząc na wprost ekranu, to już jest duża zaleta moim zdaniem. No i korzystając z okazji, że mam jeszcze tą konsolę, zanim ją odeślę, to te wszystkie gry, które mi, Michał, przysłałeś, chciałbym nagrać sobie z nich właśnie takie gameplaye w jednym filmiku. Nie będę tego jakoś rozwlekał, bo to nie ma sensu, jak mi się wydaje, ale chciałbym poświęcić przynajmniej jeden filmik, żeby właśnie zrobić przelotowe takie gameplaye z wszystkich tych gier po kolei, więc w którymś z kolejnych filmów, jakie się ukażą, na pewno będzie taka prezentacja gameplayów, takich jak robię to ze Switcha, czyli kamera z ekranu. Z Game Geara oryginalnego będziemy robić te wszystkie gry, co tu są, a jest ich tu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, o ile dobrze policzyłem, więc myślę, że będzie ciekawie. A jeżeli się rozegram dość mocno, to może to podzielę nawet na 2 filmy. Więc to będzie tak, a później odsyłam Michałowi tą konsolę, jak już nagram sobie te gameplaye, co nastąpi niedługo. Nagram je, tak samo będzie jak i z tym filmem, czyli nagram je, a kiedy znajdę czas na montaż, to wtedy wrzucę, więc to może być też już trochę po czasie. Ale też dla samego siebie nawet chcę mieć taką pamiątkę, że to wszystko Michał mi przysłał i że miałem to i że mogłem się tym pobawić. No i oczywiście konsolę naprawiłem mu w ramach koleżeńskiej, prawda, uprzejmości, nieodpłatnie, więc nie świadczę takich usług, jakby ktoś pytał, no to było tylko tak po koleżeńsku, tyle. I co więcej mogę powiedzieć w tym filmie, to wszystko. Zapraszam do właśnie jednego z kolejnych filmów, które się ukażą z gameplayami, z Game Geara i to tyle. A jeszcze taka uwaga moja na koniec, że w sumie cieszę się też z tego powodu, że tą konsolę otrzymałem, ponieważ często miałem takie napady właśnie sentymentu, nostalgii, że myślałem sobie, że fajnie by, szkoda, że całą moją kolekcję sprzedałem, fajnie by było znów zbierać gry, konsole, no bo jest to fajne, jak trzymam to w rękę, to rzeczywiście jest to fajne, ale powiem szczerze, że poza tym, bo to już naprawiłem kilka dni temu, ale potem schowałem do pudełka i w ogóle nie używałem, dopiero na potrzeby filmiku tak naprawdę, tego i przyszłego filmiku tylko odpalam tą konsolę. I do czego zmierzam? Do tego, że to mnie utwierdziło w przekonaniu, właśnie to, że to dostałem, że jednak ta moja nostalgia i ten mój sentyment, no to jest tylko właśnie w sferze takiej wspomnień, bo tak naprawdę to ja już tego nie czuję tak. Ja już się stałem taki trochę bardziej wygodny. Ja wolę sobie te gry odpalić, na przykład te stare gry, wolę sobie odpalić w jakiejś składance Sega, na przykład Collection. No wprawdzie tych z Game Geara tam nie ma, no ale jakoś też za bardzo za nimi nie tęsknię, więc nie ma problemu. Czy tak samo gry z Game Boya, to mogę sobie na Switchu odpalić, czy coś. Jakoś nie czuję już nawet tej potrzeby zbierania tych starych sprzętów, mimo że bardzo je lubię, bardzo je szanuję cały czas. Ale gdzieś tam po drodze po prostu zgubiłem ten zapał do tego, do takiej aktywności, do takiego hobby. No i tylko, że on czasami się tak budził i chciałem do tego wracać, ale teraz jak właśnie to wziąłem
w ręce, pobawiłem się tym chwilę, to stwierdziłem, że jednak to już mnie tak bardzo nie jara. Także to też jest cenna lekcja, wydaje mi się, żeby trochę sprawdzić, czy na przykład te nasze wyobrażenia to są tylko takie w sferze właśnie marzeń, wspomnień, czy faktycznie tego chcemy. No i wydaje mi się, że u mnie to jest taki sentyment, bo dość jestem nostalgiczny, więc, ale tak naprawdę to nie jest mi to potrzebne do życia, żeby to zbierać i posiadać, ale oczywiście szanuję wszystkich, którzy to zbierają, kolekcjonują. Jest to naprawdę świetne hobby, ale ja już do tych osób nie należę. Także okej, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli ktoś oglądał. No i zapraszam na kolejny filmik i będziemy grać na Game Gearze. Cześć!